sam nie wiem, co my tutaj robimy tak naprawdę, wiesz? Myśmy powinni spać na łóżkach z rodziną, a tutaj powinni napierdalać ratownicy, służby. No. Inaczej tego nie da się nazwać, nie da się powiedzieć tego bez cenzury. Marcin, co byś dodał? Zero. Czysta prawda. I jeszcze Ania. Że to jest smutne. Że szukamy jak kogoś, jak igły w stogu siana. I sami musimy uważać, żeby nas nie złapano, bo chcemy pomóc. Nie wiem, czy to jest państwo prawa. Nie mogłam wobec tego być obojętna, że nic nie robię, tylko siedzę w domu. A ludzie tu biegają po lasach i pomagają. I sobie wyobrażałam, że sami muszą być zmęczeni. I teraz widzę, co to znaczy być zmęczonym od pomagania innym. Ile to kosztuje? I też jestem z Poznania. I myślę, że za dużo nie możemy zrobić, ale możemy o tym przede wszystkim świadczyć, mówić. Dlatego chyba to ważne, żeby tu być. Bo nie gdyby nie wy, to byśmy nawet nie wiedzieli, że jak to wygląda, że ludzie muszą iść w takich warunkach i uciekać. Ciągle uciekać, nie? Że nawet już się boisz poprosić o pomoc, bo nie wiesz, jak to się dla ciebie skończy, nie? Czy to nie będzie ostatecznie wyrok śmierci? No, 2-letni maraton. Ponad. Dzień praktycznie. Wczoraj szukaliśmy kobiety w ciąży, dziecka całą noc, później cały dzień. Dzisiaj cała noc praktycznie zejdzie na szukaniu kolejnych zaginionych. No i co? Kiedyś się wyśpię. Kiedyś się wyśpię, mówił człowiek lasu, Mariusz Kurnyta. Witam, Czaban robi raban, Piotr Czaban. Cały czas mówimy o tym, co się dzieje na pograniczu. Ta rozmowa, którą przed momentem usłyszeliście, była zarejestrowana jesienią ubiegłego roku, kiedy to szukaliśmy chłopaka z Syrii. Przez tydzień go szukaliśmy, w końcu odnaleźliśmy go martwego. Już to było po wyborach, w których Koalicja Obywatelska wspólnie z Trzecią Drogą, z PSL-em, z Lewicą wygrała wybory i wydawało się, że będzie lepiej. Tamtego chłopaka po tygodniu znaleźliśmy martwego, później go pochowaliśmy. Mariusz mówił o zmęczeniu i w tym momencie wspólnie z Katarzyną Mazurkiewicz-Bylok dokładnie dzisiaj od rana są na nogach, są w lesie, są w puszczy, udzielają kolejnej grupie Syryjczyków w tym momencie pomocy, nie mogą do domu wrócić, chociaż bardzo by chcieli. A wczoraj z kolei usłyszeliśmy z ust wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka po faktach słowa, że pushbacków, czyli tak zwanych wywózek ludzi na Białoruś, nie ma. Co robić? Tutaj też usłyszeliśmy słowa wolontariusza Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, który mówił, że możemy tutaj być, świadczyć, robić, chodzić, szukać i też w tej bezradności swojej, też chcę o tym mówić i na szczęście nie jestem sam. Ze mną też chce o tym mówić Janina Ochojska. Czy słyszymy się, Janko? Słyszymy się. Dobry wieczór. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Dziękuję, że zechciałaś dzisiaj wystąpić w programie na żywo, w którym będziemy stawiali trudne pytania i będziemy mówili bardzo krytycznie też, nie ma co ukrywać, o rządach premiera Donalda Tuska, którego znasz osobiście, Donalda Tuska i też Platformy Obywatelskiej, którą w sumie jeszcze reprezentujesz w Europarlamencie, ale ostatnio pojawiły się też takie nagłówki, nawet w Gazecie Wyborczej, że Janina Ochojska zaatakowała premiera Donalda Tuska. Już ten sam język o tym świadczy, jak trudny to jest i bolesny temat. Jakże ty zaatakowałaś premiera? Jakże i czym? Wiesz, nawet nie widziałam tego wpisu. Poszukam po programie, bo to zawsze fajnie poczytać o sobie, zwłaszcza takie słowa. Oczywiście nie jest moim celem atakowanie premiera Donalda Tuska.
bardzo go szanuję. Szanuję go za pracę, jaką wykonał, ale nie mogę zgodzić się z nim co do kierunku polityki migracyjnej, jaki chce wprowadzić. Migracje stały się jeszcze bardziej straszakiem dla wyborców, a teraz jeszcze dochodzi kwestia bezpieczeństwa, wizja wojny, więc mówi się teraz już o migrantach, tak jakby to oni mieli przynieść do naszego kraju wojnę. Dlatego, że są migranci, to grozi nam być może wojna, więc musimy tę granicę jeszcze bardziej umocnić. Kolejne 1,5 miliarda na razie na wzmocnienie, a później mają być jeszcze budowane w programie Faktach po faktach była mowa o bunkrach. No, zobaczymy, co tam będzie się robiło. Po prostu i tak, wiesz, najzwyczajniej po ludzku boli mnie to, że znowu kasę się wywali na mur, na jego wzmocnienie. Żaden mur. Ja jeszcze nie znam muru, który by się nie obalił. Janko, jeżeli pozwolisz, ja tutaj, przepraszam, że się wtrącę, bo za moment chcę podzielić ekran na 3 takie ramki i pokazać wam też, drodzy widzowie, aktualne zdjęcia z pogranicza. Aktualne zdjęcia, które wykonała właśnie Ania Mikołajczyk z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Mówię to z łamiącym się głosem, bo Ania przez kilka ostatnich dni była na dyżurze u nas i nie miała kiedy nawet zasnąć i te zdjęcia, które za moment zobaczycie, będą jej autorstwa z akcji, które przeprowadzała wspólnie z Markiem Durskim, też wolontariuszem Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Ja tylko po prostu ostrzegam, że to będą drastyczne zdjęcia. Wybaczcie, ale tak to wygląda. Także wracamy do rozmowy o tym, jak wygląda ta polityka migracyjna rządu premiera Donalda Tuska, a w tle są właśnie takie zdjęcia. Znaczy, nie mogę zgodzić się na to, żeby polityka wobec migrantów była polityką łamania praw człowieka, łamania godności tych ludzi, żeby była to polityka, która staje się bezprawna. Pragnęliśmy państwa prawa. Ja spodziewałam się po Donaldzie Tusku i dlatego wspierałam go jak tylko mogłam w tym, żeby w końcu prawda zawitała w polityce. Tymczasem znowu są kłamstwa, tak, bo też słyszałam wiceministra Tomczyka, jak mówił, że nie ma pushbacków. Wiemy, że są. Próbuje się nazywać pushbacki, czyli wywózki. Próbuje się używać jakichś innych słów. Co więcej, pan minister Tomczyk, on powiedział, że odsyłanie do Białorusi jest zgodne z prawem. Tak jakbyśmy nie podpisali międzynarodowych umów, konwencji, które jednoznacznie mówią o zasadzie non-refoulement, czyli nie wyrzucania poza granice państwa do państwa niebezpiecznego. Jeżeli ktoś mi dzisiaj powie, że Białoruś jest państwem bezpiecznym, no to nie wiem, może powinien dołączyć do tego pana, który uciekł na Białoruś. To może w tym momencie... Tylko dokończę, Piotrze. Boli mnie, bo jako wyborca czuję się oszukana. No jak my możemy, Polacy, pozwalać, żeby coś takiego działo się na terenie Polski, tak? To jest niepojęte dla każdego normalnego, wrażliwego człowieka na krzywdę innych osób, ale teraz posłuchajmy fragmentów właśnie wczorajszego programu w Faktach po faktach. Usłyszycie za moment, co mówi teraz przedstawiciel polskiego rządu, Cezary Tomczyk, i w tym materiale wideo zobaczycie, co 2 lata temu mówiła przedstawicielka narracji rządu Prawa i Sprawiedliwości,
sławetna rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Pojawiały się różne zastrzeżenia natury etycznej i prawnej w stosunku do rządu PiS-u i może rzeczywiście to jest tak, że wy weszliście w buty PiS-u w tej sprawie aż tak bardzo, że dalej są pushbacki. Są czy ich nie ma? Nie, panie redaktorze, my stosujemy polskie prawo, stosujemy prawo międzynarodowe i przede wszystkim podchodzimy do tego w taki sposób. Czyli nie ma pushbacków? Mamy... Proszę jednoznacznie nie ma pushbacków, ale, są powstrzymywani, ale jeżeli przerzucani. ktoś jest złapany na granicy, jeżeli jest to nielegalne przekroczenie granicy, to ten ktoś jest zawracany. Tak działa polskie prawo i nie ma w tym absolutnie niczego złego. No. Zostały zawrócone do linii granicy zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. A to dokładnie jak to wyglądało? Zostały zawrócone do linii granicy, czyli do miejsc, gdzie przekroczyły tę granicę. To same miejsce, to znaczy dokładnie gdzie? Do linii granicy. Proszę mi wybaczyć, ale ze względów bezpieczeństwa nie podajemy dokładnie informacji, gdzie są przekroczenia. Także takie informacje ze względu na wprowadzony stan wyjątkowy, ze względu na stan bezpieczeństwa nie podajemy takich informacji. Jak duża dokładnie była to grupa, ile tych osób było i ile wśród nich było dzieci? Tutaj w tej chwili takich danych nie posiadam. Były to rodziny, było to około 2-3 rodzin. I jak rozumiem, one zostały odstawione do linii granicy, czyli w miejscu zalesionym, pewnie w miejscu, gdzie do linii nie było granicy. Infrastruktury. Do linii granicy. Natomiast nie ma takich sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia za rządów PiS-u, które są dzisiaj w prokuraturze, że mieliśmy do czynienia z niehumanitarnym zachowaniem funkcjonariuszy albo Straży Granicznej, które widzieliśmy. Każda z tych spraw była i jest wyjaśniana też przez polską prokuraturę. Te osoby zostały zabrane na placówkę. Żadna z tych osób nie deklarowała, że potrzebuje pomocy medycznej. Zresztą też jak weryfikowaliśmy, na ile mogliśmy ich stan zdrowia, to rzeczywiście takiej pomocy medycznej nie wymagały. Wszyscy dostali jedzenie, napoje. Jeżeli osoba wymaga pomocy przedmedycznej, zawsze taka pomoc jest udzielana. Wzywamy również karetki pogotowia. Jeżeli osoby wymagają pobytu w szpitalu, lekarz decyduje o tym, czy te osoby pozostawia w szpitalu, czy nie. I żeby była jasność, widzieliście też zdjęcia w trakcie wypowiedzi Cezarego Tomczyka, kiedy mówił o tym, jak humanitarnie działa Straż Graniczna, że nie dzieje się już to, co działo się za rządów PiS-u, nie ma jakby takich no, działań agresywnych wobec migrantów. W tym samym czasie w trakcie jego wypowiedzi to były już nagrania, które ja dorzuciłem do tej wypowiedzi. To było nagranie z 1 kwietnia przedstawiające człowieka postrzelonego gumową kulą na terenie Polski i wyrzuconego na Białoruś. Ten człowiek jest w tym momencie w Polsce. Jego sprawa została zgłoszona do prokuratury i dzięki też temu, że zawiadomiliśmy wspólnie z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem policję, jest, że tak powiem, zabezpieczony i nie został wyrzucony na Białoruś. Będzie mógł być świadkiem w swojej sprawie, gdzie też jest jednocześnie poszkodowanym. Z kolei Anna Michalska też tam mówiła o pamiętnych dzieciach z Michałowa i ich rodzinach, które zostały wyrzucone z placówki w Michałowie. To jest w głąb Polski od granicy co najmniej kilkadziesiąt kilometrów. Kilkadziesiąt kilometrów, zostały te rodziny z dziećmi wyrzucone stamtąd na Białoruś. I gdy też mówiła o tym takim humanitarnym działaniu Straży Granicznej, zobaczyliście zdjęcia z pogrzebu Jemeńczyka, Ibrahima, który zmarł w 2023 roku w styczniu i to też jest właśnie ofiara między innymi tej polityki migracyjnej rządu wówczas Prawa i Sprawiedliwości, tej Zjednoczonej Prawicy, no ale teraz też ludzie umierają i też ludzie cierpią. Tego cierpienia jest, jak sami widzicie, mnóstwo. I chyba, Janko, możemy szczerze tutaj, bez żadnych złudzeń powiedzieć, nic się nie zmieni. Będzie być może jeszcze gorzej. Nic się nie zmieniło. Obawiam się również o to, jak będą traktowane organizacje pozarządowe, aktywiści, którzy chodzą do lasu. Jak widać, nadal muszą się kryć. Nadal uważa się, że pomaganie jest nielegalne. W każdym razie takie pomaganie, tak? Bo generalnie pomoc to wszyscy się nią wysługują i mówią, jak to wspaniale pomagają. Natomiast to pomaganie w lesie migrantom
ludziom, które pan Tomczyk powiedział, że przebywają nielegalnie, że ja bym chciała wyjaśnić słuchaczom, zapewne twoi słuchacze to wiedzą, ale nigdy dość tłumaczenia. Otóż w momencie, kiedy pan wiceminister Tomczyk powiedział, że to są działania zgodne z prawem, to od razu trzeba powiedzieć, że to jest prawo wprowadzone przez PiS, które zezwala na wywózki, ale nie ma, to prawo nie zostało wprowadzone ustawą, tylko o wiele niższym zapisem prawa, tak? I tak naprawdę ono uważa się, że ono obowiązuje, ale ono jest nielegalne, tak? Ten zapis jest nielegalny i w związku z tym nie można powoływać się na ten zapis i usprawiedliwiać swoich czynów wywożenia ludzi do Białorusi, gdzie ci ludzie będą poddawani kolejnym torturom, będą znowu okradzeni z tego, co zostali tutaj zaopatrzeni i tak w kółko. I wiesz, mnie boli to, że moje państwo, ludzie, którym zaufałam, nawet nie chcą tego zobaczyć, bo ja rozumiem, że pan minister Tomczyk czy pan premier Donald Tusk musieli spotkać się z wojskiem, ze Strażą Graniczną, uścisnąć im dłoń, nawet podziękować im za ich wspaniałą pracę, ale jednocześnie powinien był spotkać się z aktywistami, żeby dowiedzieć się, co się dzieje i jak można temu zapobiec. Bo ironia tego wszystkiego polega na tym, że my nie potrzebujemy żadnego nowego prawa. Prawo dokładnie określa, co dzieje się z osobami, które znajdą się na terytorium Polski. Nielegalne przejście to jest takie przejście, kiedy osoba wkracza na terytorium Polski i przebywa na tym terytorium bez żadnych dokumentów. No i najczęściej tak ci ludzie zmierzają do Niemiec i to jest nielegalne przejście. Natomiast każda osoba, która znajdzie się na terytorium Polski w ten czy inny sposób, przejścia legalne są albo zamknięte, albo i tak nie przepuszcza się uchodźców, bo bardzo często ludzie piszą, a czemu oni nie idą na legalne przejścia, prawda? Nie idą, ponieważ po pierwsze nie mają wiz, a po drugie z tych przejść również się ich wypycha. Nie przepuszcza się tych ludzi. Ale z których przejść? Ale Janko, z których przejść? Bo wiesz, ile przejść w ogóle jest czynnych? No wiem, jedno. Jedno przejście w Terespolu, gdzie były przypadki, gdy migranci, uchodźcy przychodzili na to przejście i byli odsyłani z kwitkiem. I po prostu w kilku przypadkach, gdy udało się rzeczywiście komuś pomóc i sprowadzić do Polski, to wymagało takiego zachodu, takiego wysiłku łańcucha osób siedzących na telefonach, na mailach, piszących, proszących, błagających każdą ze stron o to, by pomogli tym ludziom tam, którzy przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin stoją, są wypychani przez Polską Straż Graniczną. No w kilku wypadkach się udało, ale w wielu nie, w większości nie. Wiesz, to co dzieje się na naszej granicy, w naszych lasach, jest tak hańbiące dla naszego narodu, że my jeszcze bardzo długo będziemy musieli się kiedyś z tego tłumaczyć. I wtedy, tak jak ktoś powiedział, za jakiś czas to, kiedy zostanie uznana wasza praca, to wtedy wszyscy będą mówili, że pomagali. A dzisiaj brakuje wolontariuszy, którzy pójdą do lasu, brakuje środków, bo przecież taka pomoc wymaga jednak jakichś środków, prawda?
No tak, nie wiem, tutaj nie ma co ukrywać, że jest dokładnie tak, jak mówisz, i zwłaszcza w tym momencie, bo nie jest tajemnicą, że przejść przez granicę jest wiele i gdyby było to prawo człowieka, prawo do złożenia wniosku o ochronę respektowane w Polsce, gdyby nie było wywózek, gdyby rzeczywiście, tak jak powiedział Cezary Tomczyk, nie było tych pushbacków, no to ci ludzie, sami byśmy, jako my, aktywiści, mieszkańcy, zgłaszali Straży Granicznej i prosili o pomoc, o wdrożenie tych procedur, o sprawdzenie, kto prosi o ochronę w Polsce, w Europie, czy to jest osoba zasługująca na taki azyl, ochronę, czy też trzeba ją deportować, ale nie wyrzucać do lasu białoruskiego gdzieś na bagna nielegalnie, bo to jest działanie mimo wszystko nielegalne, co potwierdzały już polskie sądy. Mimo to nadal to wszystko jest stosowane i dzisiaj chociażby tutaj serdecznie pozdrawiam i wielkie ukłony dla wszystkich osób, nie tylko z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, ale też z innych grup, z grupy Granica, z Ocalenia, też czekamy na was, bo Ocalenie na moment wróciło na pogranicze i czekamy, aż wróci na dłużej. W Podlaskim Ochotniczym Pogotowiu Humanitarnym Gosia Rycharska, Marek Męczyński, Kasia Mazurkiewicz-Bylok, Agata Kluczewska, też z moim skromnym udziałem obsługujemy telefon alarmowy i dzisiaj, tak jak w wielu ostatnich dniach, nie było gdzie rąk włożyć, nie było kogo wysłać do pomocy. I to nie tylko dlatego, że u nas już brakuje ludzi w Podlaskim Ochotniczym Pogotowiu Humanitarnym, ale też w innych grupach pomocowych i też tych samych mieszkańców, którzy dzielą ten czas na udzielanie pomocy, ale też na pracę zawodową, którą nadal wykonują. No, dochodziło do sytuacji, gdzie po prostu nie było kogo wysłać z plecakiem, z żywnością, z wodą, z lekarstwami. Nie było kogo czasami wysłać do osób, które prosiły o pomoc, chciały prosić o azyl, a trzeba też w takim wypadku niestety dopilnować, by Straż Graniczna przyjechała, by przyjechała karetka, by nikt ich nie zabrał i gdzieś po cichu nie wyrzucił na Białoruś, bo tak się cały czas dzieje. A też mówiłaś tutaj o tym, że my nie powinniśmy szukać żadnego nowego prawa, bo my to prawo związane z przyjmowaniem uchodźców, migrantów, ich wniosków mamy już od dawna ustalone i zapisane, ale PiS pomajstrował przy tym, za zgodą Unii Europejskiej wrzucił te pushbacki, teraz Cezary Tomczyk chociażby, jak i Donald Tusk, korzystają z tego. W ogóle jak oni się czują w sytuacji, kiedy na X-ie, czyli dawnym Twitterze, Maciej Wąsik, ten przestępca, którego nowy rząd chce wrzucić do więzienia, pisze triumfalnie i co, zrozumieliście? Że tak to trzeba robić? W takim kontekście napisał wpis? No ja porównywałem już od dawna Wąsika do Duszczyka i ministra Kierwińskiego do Kamińskiego, ale posłuchajmy krótkiej wypowiedzi z soboty Donalda Tuska, który przyjechał na pogranicze i mówił o tym, że te prawo musi być takie, by funkcjonariusze na pograniczu czuli się bezpiecznie. I za moment postaramy się przeanalizować to i odpowiedzieć, co tak naprawdę miał Donald Tusk na myśli, skoro jego zdaniem to prawo, które nie jest wystarczające, niewystarczająco chroni samych funkcjonariuszy i o co tak naprawdę w tych planach chodzi. Będę także wspierał was, bo to jesteśmy, tak jak powiedziałem dowódcom, jesteśmy wszyscy na tym samym wózku. Będziemy także pracowali nad takimi zmianami prawa, które dadzą naszym żołnierzom, funkcjonariuszom pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa w działaniach, jakich się tutaj podejmujecie. Nie będziecie także w tej kwestii pozostawieni sami sobie, będziecie mogli liczyć na wsparcie państwa polskiego. Czy nowe prawo jest potrzebne, by chronić funkcjonariuszy? Nie sądzę, żeby było potrzebne nowe prawo chroniące funkcjonariuszy. Przykro jest mi, że pan premier myśli tylko o bezpieczeństwie funkcjonariuszy. Oczywiście ja uważam, że ci ludzie, którzy wykonują bardzo trudną pracę, czy to wojsko, czy Straż Graniczna, powinni mieć dobre warunki bezpieczeństwa. Natomiast
Takich warunków potrzebują również ludzie w drodze, migranci, uchodźcy i te słowa premiera wypowiedziane na takim samym tle, na jakim wypowiadali się przywódcy PiS-u, słowa, w których nie ma nic o losie ludzi w drodze, którzy po torturach, po ogromnych cierpieniach jeszcze doznają cierpień w polskim lesie, których wypycha się do Białorusi, która jest niebezpiecznym krajem. I wiesz, fakt, że my podpisaliśmy konwencję genewską, czyli zaakceptowaliśmy zasady przyznawania statusu uchodźcy. Mamy prawo, które bardzo dokładnie określa, co należy zrobić, jak obcokrajowiec wkroczy na polską ziemię, tak, nawet jeżeli będzie bez dokumentów, to istnieją procedury, my ich nie musimy tworzyć. To, czego my się spodziewaliśmy, zresztą ty to doskonale wiesz i wiedzą wszyscy aktywiści, to, czego spodziewaliśmy się, to, że premier Tusk po wygranych wyborach zlikwiduje ten haniebny zapis o pushbackach, o wywózkach. I to się nie stało. I dzieje się to, co pokazujesz tutaj na różnego rodzaju filmikach. Ja nie potrafię się z tym pogodzić i zrobię wszystko, co tylko będzie można, żeby ratować życie ludzi na tyle, na ile moje możliwości fizyczne pozwolą, bo do lasu niestety nie pójdę. Jak również prowadzić cały czas kampanię na rzecz zlikwidowania wywózek, bo nazywajmy je po polsku wywózki i to jest słowo, które rozumie każdy Polak, który zna trochę historię Polski. Ale Janko, tutaj raczej można było się spodziewać, że niezbyt wiele dobrego będzie, jeżeli chodzi o podejście rządu premiera Donalda Tuska do migrantów i uchodźców, no bo nawet jak z tobą rozmawialiśmy w studiu w Parlamencie Europejskim i tam też pytałem ciebie z serca tego Unii Europejskiej, dlaczego Unia pozwala na to i wtedy też wspominałem, pamiętam, tę kampanię wyborczą, jaką też prowadziła Koalicja Obywatelska, w której używała uchodźców, migrantów do też i postraszenia nimi Polaków, do odebrania elektoratu Prawu i Sprawiedliwości, no, które bez żadnych hamulców korzystało z takich po prostu przykładów z pokazywania muzułmanów, uchodźców, ludzi o innej karnacji skóry jako tych złych, najgorszych. No i zawsze tutaj w takich momentach przychodzi wspomnienie tej haniebnej pornokonferencji z Mariuszem Kamińskim i między innymi chyba też... Ale o tym to już przepraszam, że ci przerywam, o tym może już nawet nie ma co wspominać. Ale taka rzeczywistość, taka paskudna, okropna, haniebna rzeczywistość. I ona jest i po prostu trudno jest nam się z niej wyzwolić tutaj, trudno głowę odciągnąć do innych myśli. No tutaj widzimy teraz w tym momencie nagrania archiwalne z momentu, kiedy z Katarzyną Mazurkiewicz-Bylok odnaleźliśmy ciało Machlet. Kasia była ze mną ostatnio w Gdańsku w Akademii Sztuk Pięknych, wygłosiła taki wykład, opowiedziała o tym i wie Kasia, jak bardzo potrzebny jest jej kontakt z rodziną, jak bardzo rodzina jej potrzebuje i no, mimo wszystko Kasia, wiedząc, że brakuje ludzi do lasu, że brakuje ludzi, nie wiem, na dyżury takie czy inne tutaj na pograniczu,
idzie i od rana zasuwa do późnej nocy, mimo zmęczenia, mimo też tej rozłąki, mimo zostawiania swojej pasji, wspaniale rysuje, maluje. To się przekłada na całe nasze życie. Wiele osób mówi, że żyjemy jak w sekcie. My nie chcemy żyć jak w sekcie. My nie chcemy tym żyć. I to, jak się po 15 października nagrywałem te filmy i prosiłem, no skończcie z tym, niech to państwo przejmie. No to później co? No to później oficjalnie, triumfalnie wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk, tak, powołaliśmy zespoły ratowniczo-poszukiwawcze. Teraz to Straż Graniczna będzie szukała i pomagała. Aktywiści tego chcieli. Voilà, będzie. I jest tak, No i że to, ludzie są dalej nie ma wyrzucani. tego. Tak, ale wiesz, ja jednak mówię o tej nadziei, bo to był czas dużej nadziei. Ja może oczywiście nie spodziewałam się aż tak bardzo, że do tego dojdzie, ale jak bardzo tego pragnęłam. I wiesz, chcieliśmy tego wszyscy. Tak? No mieliśmy dosyć PiS-u, mieliśmy dosyć tego kierunku białoruskiego, rosyjskiego w polityce, w rzeczywistości polskiej i tam każda zmiana byłaby po prostu no, na plus. I tutaj nie ma co ukrywać. Oczywiście liczyliśmy, że będzie w końcu normalnie w każdej dziedzinie życia. W wielu dziedzinach się poprawia. Ale... Tym bardziej, że organizacje przygotowały bardzo dobre analizy prawne, które jednoznacznie pokazywały, jak łatwo jest zmienić tę sytuację na pograniczu polsko-białoruskim, że wystarczy, że jednym z kroków takich najważniejszych jest usunięcie tego haniebnego zapisu wprowadzonego przez Mariusza Kamińskiego. A poza tym, wiesz, mi marzyła się taka Polska, która nie będzie bała się uchodźców, nie będzie bała się migrantów. Ja uważam, że Polskę byłoby stać na taką odważną politykę migracyjną, na zgodę na relokację. Ile? 10 000 ludzi? Moglibyśmy przecież przyjąć bez problemu. Potrzebujemy ludzi do pracy. I Janko, i pamiętasz z tego naszego wywiadu, z tej naszej rozmowy z Europarlamentu, Dominik Tarczyński wyciął fragment, kiedy powiedziałaś chyba o tym, że Polska spokojnie mogłaby przyjąć 50 000 migrantów i to tym grzali i grzało TVP i szczuli na ciebie, na wszystkich bez żadnej litości. Bez żadnej litości. No tak, wiesz, zobaczymy, do czego ta wypowiedź zostanie użyta i przez kogo. No ale taka jest prawda. Migracje zawsze były. Rozwój ludzkości opierał się na migracjach. I dzisiaj w świecie komunikacji tak otwartej migracje są czymś najzupełniej oczywistym. Wiesz, boli mnie też to, że przedstawia się sytuację na pograniczu polsko-białoruskim jako sytuację, w której całe mnóstwo hordy, tak, uchodźców, migrantów chcą przekroczyć tę granicę, a potem liczby pokazują zupełnie coś innego. Oczywiście granica musi być bezpieczna, ale co to jest bezpieczna granica? Nie ta najeżona, naszpikowana murami, tylko taka granica, która pozwala Straży Granicznej wiedzieć, kto ją przekracza. My powinniśmy wiedzieć, kto przekracza naszą granicę, czyli powinna być kontrola, nie powinni być ludzie, którzy przenikają przez tę granicę, bo wtedy nie wiemy, kto przez nią przenika. Natomiast wiesz, bardzo często w takich sytuacjach otwarcie granicy powoduje zupełnie normalny ruch migrantów. Część z nich, to też trzeba powiedzieć, migruje, ponieważ chcą połączyć się z rodziną,
która jest w Niemczech, w Belgii, w Szwecji i tak dalej. Więc ta granica polsko-białoruska jest takim w miarę bezpiecznym szlakiem. I jestem pewna, wiesz, że rozbudowa tej bariery czy tego muru, tak, i tak nie zatrzyma ludzi. Pragnienie życia jest silniejsze i przez każdy mur można przejść, każdy mur można rozwalić. Ja też powiedziałam o tym, że marzę też o tym, żeby ten mur po prostu zniszczyć. I mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, tak jak zniszczony został mur berliński, tak i ten mur również kiedyś padnie. Mur hańby. I za takie słowa, Janko, ty też musiałaś zapłacić cenę w swoim politycznym środowisku. Kończy się powoli kadencja w Europarlamencie. Chciałaś startować w kolejnych wyborach? Tak, bardzo chciałam startować, nie ukrywałam tego. Mówiłam o tym zarówno moim kolegom politykom, koleżankom polityczkom, jak również oficjalnie, tak, bo jest taka droga oficjalna, którą kandydaci na posłów mieli poinformować. Wiesz, ja nie jestem członkiem Platformy, nigdy nie byłam członkiem partii, poza Unią Demokratyczną, z której wyszłam po tym, jak stworzyłam Polską Akcję Humanitarną. Więc, ale również powinnam była zgłosić i zgłosiłam się do zarówno biura regionalnego, jak i ogólnopolskiego. Wiem, że moja kandydatura była rozważana. Powiedział mi o tym ojku, jestem zmęczona i zapomniałam, Bogdan Zdrojewski. No ale niestety moje wypowiedzi o migracjach no, spowodowały, że okazałam się niepożądaną kandydatką. Nie ukrywam, że wiesz, też taką miałam nadzieję, że to, że zdobyłam tak dużą ilość głosów i na pewno mogłabym tym razem zdobyć więcej, że to jakoś przekona polityków do zaproponowania mi jednak kandydowania. Gdybyśmy z Bogdanem Zdrojewskim kandydowali razem, on z 1, ja z 2 we Wrocławiu, to byśmy zdobyli 3. miejsce jeszcze dla 3. europosła. No jak okazało się, że nie jestem na liście, to zgłosiła się do mnie Trzecia Droga, znaczy dokładnie Polska 2050. No ale tu z kolei był konflikt z koalicjantem. Miałam startować 2. miejsca w Krakowie. No ale w zasadzie, to znaczy to, jaką ilość głosów miałam w pierwszych wyborach, ponad 300 000, no jednak raziło PSL, czyli koalicjanta, no i tak zakończyły się moje możliwości kandydowania, ale powiem ci tak, ja nie jestem osobą, która, jak to się mówi, żałuje róż, gdy lasy płoną. A lasy płoną. I zakładam fundację swojego imienia i będę zajmowała się migracjami. Mam bardzo dużo planów. Mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować. Więc wiesz, nigdy człowiek nie wie, czy akurat taka decyzja o niekandydowaniu, być może, że jest lepsza, być może właśnie, że mam jeszcze zrobić coś, czego ktoś inny by nie zrobił. Wiesz, to jest tak jak z pomocą dla Bośni.
No nikt tego inny nie zrobił. Więc ja postanowiłam to zrobić i teraz też myślę, że być może jest coś, co powinnam zrobić, bo nikt inny tego nie zrobi. Po prostu. Janko, ja bardzo szanuję to, że jestem pewien, że na pewno na tym polu działania na rzecz innych osób na pewno osiągniesz sukces. I to jest wspaniałe, że dalej masz siłę w sobie, by to robić. Ale z drugiej strony to jest olbrzymia porażka w ogóle całego, nie tylko polskiego, ale moim zdaniem też europejskiego społeczeństwa, bo zabraknie w tym Europarlamencie głosu człowieka takiego jak ty, który mówi po prostu bez ogródek: hej, ludzie umierają, hej, nie pozwalajmy na to. Przecież możemy być normalni, możemy jeden szanować drugiego, możemy być tolerancyjni, możemy sprawdzać, kto do nas przychodzi, możemy pomagać tym cierpiącym, a tym, którzy być może nie zasługują z różnych względów na azyl, na ochronę, będą po ludzku deportowani do własnych państw, a nie wyrzucani gdzieś na bagna. I wystarczyło tylko, że ty upominałaś się o prawa tych najbardziej wykluczonych, żeby ciebie wykluczono. Znajdą się fora, na których będę mogła nadal upominać się Ja wiem, Janko, ja wiem, tylko jak to świadczy o tej partii, która ciebie wystawia? Jakie oni sobie świadectwo też wystawiają? No i też, kto będzie nas tak reprezentował w tym świecie polityki? Ja mówię nas, no bo też i upominałaś się o nas aktywistów, ale kto będzie reprezentował tych w lasach, gdzieś na tych płotach, na drutach? No kto? No wiesz, ktoś o nich powiedział, że to nie są ludzie i że ludzie tam już nie są problemem. Tak? Ważne jest teraz bezpieczeństwo, być może wojna, która zbliża się do nas. Po prostu, wiesz, PiS straszył uchodźcami, tak? Natomiast tutaj widzę, że mamy nowy straszak, jakim jest wojna i oczywiście takiego zagrożenia nie należy lekceważyć. Jestem jak najbardziej daleka od tego. No ale używa się tego straszaka przeciwko ludziom, tak, którzy mają takie same prawa jak my, mają prawo do szczęśliwego życia, mają prawo do poprawienia sobie losu, mają prawo do bezpieczeństwa, mają prawo do godności. No i tak można wyliczać. Wiesz, bardzo podoba mi się to, co mówi Agnieszka Holland. Nie zacytuję jej tu dokładnie, ale ona powiedziała, że jeżeli nie zbudujemy na wartościach ochrony praw ludzi, to nie uda nam się bardzo wiele rzeczy i w zasadzie nasze istnienie jako praworządnego kraju rzeczywiście może być zagrożone. I tak to rzeczywiście może wyglądać. Janko, a teraz może tutaj zobaczmy komentarze, bo widzowie reagują, za co bardzo wam dziękuję. I od początku pozdrawiam w ogóle tych wszystkich, którzy się z nami pięknie przywitali. Marlena Fatyga też pisze, ale Ewa Trojanowska zaczęła od tego, że od wpisu pod twoim adresem. Janko Chojska, kochamy cię za wszystko, co robisz. Marlena Fatyga dodała: miłością wielką. Marlena Fatyga: nie ma pushbacków są humanitarne wywózki do linii granic, ale to też pewnie z taką ironią. Karolina Mazurek, pozdrawiamy cię, Karolino, też przyznała, że czujemy się również oszukani. Ewa Trojanowska: okropne jest to, jak w sumie niewielką grupą przeciwko temu protestujemy. Nie ma wywózek, nie ma przemocy, jest humanitarne zawracanie, jest użycie środków przymusu bezpośredniego w imię naszego bezpieczeństwa. Nie można już tego słuchać po prostu. No nie możemy tego słuchać, jeżeli wiemy, że to jest kłamstwo i nadal jesteśmy oszukiwani. Jolanta Klimkiewicz też się obawia o to, jaka będzie narracja wobec pomagających, bo już słyszę o pożytecznych idiotach, białoruskich trollach i ruskich agentach, a że jest nas niewielu,
wiele, więc łatwo atakować, izolując taką grupę. To ja przypomnę, że na początku, gdy był Usnarz, gdy były dzieci z Michałowa, to pisano też i o mnie, pożyteczny pachołek Łukaszenki, ale to też się przeradzało nie tylko w to, a już w ogóle, Janko, no pod twoim adresem, no to już przekroczono wszystkie możliwe granice. Służby oczywiście też się nami interesują, ale po ucieczce sędziego Schmidta to właśnie też ta wizyta, myślę, i te zapowiedzi o tych fortyfikacjach, o tym nowym prawie dla funkcjonariuszy, że to wszystko ma związek, że ten sędzia Schmidt też się przydał jako takie paliwo spajające tutaj społeczeństwo polskie. Wszyscy murem za premierem, on nas obroni, żeby te tajemnice, które ten sędzia zabrał ze sobą na Białoruś, nie zaszkodziły Polsce. A w tym samym czasie ja pokazywałem na moim kanale, możecie też zobaczyć, jak Polska handluje dalej ze wschodem, jak daje zarabiać i reżimowi Łukaszenki i Putina w Terespolu, cysterny z gazem, cysterny oznaczone napisem Gazprom. To wszystko jest, to wszystko się toczy. Tak samo jak zapisu. Węgiel jechał w rekordowych ilościach do Polski. Jeszcze do tych komentarzy zajrzyjmy, bo tutaj naprawdę bardzo też i oprócz tych takich smutnych analiz i spostrzeżeń, też Janko dla Ciebie, Jolanta Klimkiewicz, pozdrowienia dla Pani Janki, prowadzącego oraz wszystkich Was na czacie. Mocno ściskamy Kasię Mazurkiewicz-Bulok i człowieka lasu, Mariusza, który też jest z nią bardziej, też ściskamy. Jeszcze moment, bo tutaj też gdzieś widziałem, Karolina Mazurek, do Ciebie mam pytanie. Janko, czy zdarza Ci się załamać psychicznie, widząc to wszystko? Nie, ja jestem człowiekiem czynu. I co przyjdzie z załamania, tak? Oczywiście jest zmęczenie, no ale zmęczenie odczuwamy wszyscy. Natomiast no jak będziemy się załamywać, czy ja będę się załamywała, no to nic nie zrobię. Chociaż wiesz, no, moje poruszanie się jest bardzo ograniczone, bo już niestety jeżdżę na wózku. Więc nie mogę być bezpośrednim świadkiem tego, czego wy jesteście bezpośrednimi świadkami. Wiesz, teraz jak tak rozmyślam o tym, co chcę robić, to wiem, że sukces Pachu między innymi polegał na tym, że ja byłam świadkiem tego, co działo się w Bośni, co działo się w Czeczenii, w Afganistanie i tak dalej. I jak człowiek jest świadkiem, to wtedy ludzie mu wierzą. Ja chcę być świadkiem waszym, tego, co wy robicie, czego doznają uchodźcy na granicy, ale też chcę być świadkiem tego, jak zostały wydane pieniądze pani van der Leyen, które zostały przekazane do Tunezji i do Egiptu po to, żeby zatrzymywać migrantów, uchodźców w ośrodkach, w tych krajach, gdzie można sobie wyobrazić, tak, jak w tych krajach reżimowych będą opiekowali się uchodźcami i chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Więc nasi aktywiści, wy, tak, którzy chodzicie do lasu, jesteście takimi świadkami i wam ludzie wierzą. I oczywiście na ilość tych, których będą wierzyli i będą chcieli wspierać, no zawsze trzeba trochę poczekać. Tak patrzę na 30-letnią historię Pachu i widzę, że pierwsze 2 lata to było właściwie takie no, wyciskanie do bólu tak, tej pomocy, bo nie było łatwo. I ja wierzę, że te wasze niedospanie, zmęczenie, brak was w rodzinach, to wszystko to, czego doświadczacie, bólu, jakiego doświadczacie, widząc ludzi w tak beznadziejnych sytuacjach, że to wszystko zostanie wam wynagrodzone. Wiem, że nie dla nagrody to robicie, ale
większymi możliwościami pomocy po prostu. Bo myślę, że dla nas, ludzi czynu, to największą nagrodą jest to, kiedy widzimy, jak dużo możemy zrobić, jak bardzo możemy zmieniać świat. Dziękuję za te słowa, Janko. Przejdźmy może teraz jeszcze do komentarzy na YouTubie, bo tam to odczytałem z Facebooka, a tutaj między innymi widz pod pseudonimem The Revolutionibus. Szkoda, że nie może pani powiedzieć tego w Sejmie lub w Parlamencie Europejskim. Dużo zdrowia pani życzy. I Wawrzyniec Mąkin, ja też komentuję to, naprawdę jest niepojęte, co teraz stało się z obecnie rządzącymi, brak słów. I też wysyła pytanie do mnie, Piotrze, czy w świetle zaostrzenia retoryki i działań naszego rządu jest szansa na kontynuację działalności zespołu prokuratorów badających przestępstwa i zbrodnie na granicy? No właśnie, to ja może też to uzupełnię. Jest i wierzę w to, bo dzisiaj też miałem kontakt z tym zespołem prokuratorskim, do powstania którego wcale nie doprowadził pan Cezary Tomczyk, ani jemu podobni politycy, wspierany też przez wielu dobrych ludzi, o których być może jeszcze w tym momencie nie mogę mówić, ale udało mi się dotrzeć na przesłuchania, od których, jak usłyszałem, będzie zależało, czy ten zespół powstanie, czy nie. 10 godzin poświęciłem, mówiąc z pamięci o konkretnych sytuacjach, o konkretnych sprawach, które gdzieś już były też zapisane, zdokumentowane, zgłoszone. Na podstawie tego prokurator krajowy powołał zespół prokuratorski składający się z 5 prokuratorów z prokuratury okręgowej w Siedlcach. Ten zespół przystąpił do pracy, ale to jest praca na lata. A dzisiaj rozmawiałem z panią prokurator, która jest członkinią tego zespołu i tak jak mówiłem na początku, po tych 10 godzinach przesłuchania, że ja będę te zeznania swoje uzupełniał i ja się już umówiłem na kolejną wizytę, na kolejne zeznania i też, tak jak ty, Wawrzyńcu, martwiłem się, słuchając tego, co mówi Donald Tusk o tym nowym, o potrzebie utworzenia nowego prawa, czy też po tym, co powiedział Cezary Tomczyk, tak? O tym, że pushbacków nie ma i to wszystko, ale wierzę w Adama Bodnara, który był rzecznikiem praw obywatelskich, który też wywodzi się z Helsińskiej Fundacji. Wierzę w jego poczucie misji i wierzę, że jest z tej samej gliny ulepiony co Janka Ochojska, która poszła do polityki, ale zastrzegałaś się kiedyś podczas naszego pierwszego spotkania, pierwszej rozmowy, że nie jesteś polityczką, ty po prostu traktujesz to jako takie chyba przedłużenie tego aktywizmu, a teraz w tym może Europarlamencie będziesz próbowała coś robić, czego nie dałoby się zrobić z perspektywy aktywistki pracującej w fundacji czy w stowarzyszeniu. I teraz też się nie poddajesz, nie wystawili cię, mimo że byłaś w zasadzie pewniakiem do tego, by ponownie otrzymać mandat do Europarlamentu, ale z podniesioną głową idziesz dalej i będziesz robiła wiele na rzecz innych już poza polityką. I wierzę, że Adam Bodnar szybciej też rzuci tymi dokumentami o stół, niż ugnie się, gdy ktoś mu powie, a teraz już naszych nie ruszamy. A teraz już tworzymy takie prawo, że na tej granicy będzie można wszystko. Że będzie można wszystko. Także tutaj... Wierzę w Adama Bodnara, jego ekipę. No, na szczęście są jeszcze w polityce ludzie, na których można polegać. Może nie jest ich wielu, ale za to nas jest wielu. Tak naprawdę, wiesz, brakuje ludzi, to prawda, ale jak tak ogarniam myślami ludzi, których znam, którzy angażują się w pomoc, to jest ich bardzo wielu. I może przyjdą następni, którzy będą pomagali aktywistom na granicach, bo niestety, ale czekają nas bardzo trudne momenty. Ja wczoraj otrzymałam kilka informacji o osobach, które potrzebują pomocy. Szukaliśmy kogoś, jakiegoś polityka, który mógłby doprowadzić do wydania decyzji o wpuszczeniu tych osób. Niestety to się nie udało.
Więc mogłam zobaczyć bezpośrednio taki fragmencik waszej pracy. I to rzeczywiście, to są godziny spędzone na telefonie. I szukanie kogo by tu. No, dlatego przecież też apeluję, żeby ludzie zgłaszali się do was. Można po przygotowaniu oczywiście odpowiednim zostać wolontariuszem. Można zostać na tydzień, można przyjeżdżać co drugą sobotę, no tak jak komuś pasuje, tak, ale My jesteśmy otwarci. Jeżeli ktoś z was rzeczywiście jest zdrowy, no jest też jakoś psychicznie przygotowany na takie obrazki, jakie dzisiaj też widzieliście podczas naszego programu, zapraszamy. Możecie się skontaktować z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem Humanitarnym poprzez Messengera, poprzez stronę na Facebooku. Mam nadzieję, że jakoś to też właśnie tak będzie, jak mówi, że pojawią się nowi ludzie i nie pozwolą na to, żeby to tak właśnie jakoś zostawić samemu sobie. Janko, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za twoje zaangażowanie, za to, że jesteś i tym też naszym głosem i że będziesz nadal. I dużo zdrowia też ci życzę. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję, że ty robisz Raban i nie tylko. A trzymam kciuki za wszystkie aktywistki i aktywistów, za ludzi, którzy wam pomagają i to zaszczyt dla mnie zaliczać się też do tych, którzy was wspierają. No, my możemy się czuć trochę tak jak taka grupa, która będzie musiała walczyć ze swoimi. Tak, ja chciałam powiedzieć, już przepraszam, już wiem, że musimy kończyć, ale... Nie, Janko, wiesz, ja ze względu na ciebie tak po prostu, ale... Tak, ale chcę powiedzieć taką rzecz, bo to mnie dręczy. Dręczy mnie to, że piszesz jakieś swoje opinie na społecznościowej. Mogę spotkać się z takim stwierdzeniem, że no tak, teraz PiS mnie zacznie popierać, bo PiS to lubi usłyszeć, że coś jest winą Tuska, tak? Ja nie chcę do tego przykładać ręki, ale też nie mogę udawać, że jest dobrze. I tak mam wyrzut sumienia, bo wiesz, długo milczeliśmy, bo mówiło się, trzeba dać Donaldowi Tuskowi czas, tak. O ile ja oberwałem za to, że byłem tak zniecierpliwiony i od początku mówiłem, jedna decyzja, kończymy z wywózkami, a później powolutku sobie tam naprawiajcie to, co PiS zepsuł. Więc mam tego świadomość i wiem, że czasami mówię i piszę coś, co PiS-owi się spodoba, ale nie dla PiS-u to piszę, tylko piszę to dla prawdy. I myślę też, że my, którzy krytykujemy politykę Tuska w tej dziedzinie, tak, to też mamy takie poczucie, że my nie chcemy zaszkodzić temu rządowi. Raczej chcemy, żeby ten rząd był rzeczywiście praworządny w każdej dziedzinie. Ale Janko, zobaczysz, że jak już skończy się ten mandat, jak będziesz miała swoją fundację, znaczy, co ja ci będę mówił, bo to ja od ciebie się powinienem uczyć, ale ja mówię na przykładzie swojego doświadczenia. Przecież ja przez 13 lat pracowałem w TVN24, ale gdy robiłem wywiad z Mirkiem Miniszewskim i słuchałem jego odważnych tez, bardzo odważnych, których wtedy, jeszcze będąc w TVN24, nie mógłbym powiedzieć, bo też takie czułem, trochę tak jak ty, będąc jeszcze w tym Europarlamencie z tej rekomendacji Platformy Obywatelskiej, że nie wypada, ale Mirek mówił, jak ktoś nie ma adresu takiego przypisanego, chodziło o to, że nie jest przypisany do, nie wiem, że jakiejś organizacji, instytucji, korporacji, to jest wolny i niezależny. I to, że ja mogę mówić
Ja mogę mówić, tak samo będę krytykował, nie wiem, zagranicę czy działania rządu Mateusza Morawieckiego, tak samo rządy Donalda Tuska. Jeżeli nic się nie zmienia, to dlaczego ja mam milczeć, dlaczego ja mam głaskać? Śmierć to śmierć. Wiem, że pan Maciej Duszczyk, no bardzo obrażony jest, tak, że taki Czaban porównuje go do Wąsika. Ale to czym się to różni? Jeżeli ludzie też umierali za waszych rządów. Znaczy, mówię tutaj, patrząc do oka kamery, za rządów Donalda Tuska, za też prowadzenia tej polityki migracyjnej przez pana Duszczyka, który bardzo chętnie chodził po różnych tych redakcjach przychylnych mu, jeździł z panią Machińską do Holandii na wykłady do studentów, opowiadał o tej polityce zero śmierci na granicy, o tych humanitarnych, etycznych pushbackach, a my tutaj widzieliśmy w tym samym czasie na granicy, że to jest jak zapisu. Że to jest jak zapisu. O czym ten człowiek mówi. A gdy był zaproszony na debatę z moim udziałem przez Towarzystwo Dziennikarskie, nie pojawił się. Tak samo Donald Tusk, jak też i zwracałaś uwagę, nie odezwał się do nikogo z aktywistów, gdy był w sobotę na pograniczu. Gdy usłyszałem od jednej z dziennikarek, która też pracowała medialnie przy relacjonowaniu jego podróży na pogranicze, no, że te standardy dla mediów, że te traktowanie mediów, czyli odseparowanie od Donalda Tuska, gdzie była, jeżeli się nie mylę, tylko kamera TVP i nie można było zadawać pytań i kamera być może też kancelarii premiera, bo stąd było to nagranie ze strony oficjalnej kancelarii premiera. Tam pytań dziennikarzy nie było słychać. Tak właśnie dziennikarze pod siebie ustawiali na pograniczu, między innymi Błaszczak, Kaczyński, Kamiński i tylko trzeba było z daleka krzyczeć. Powiedzcie, ile ludzi zmarło na pograniczu. Dlaczego pan Donald Tusk nie powie? No, umierali, umierali. Niech powie. Przecież są konkretne przypadki. W Bochonikach leży pochowany chłopak, który zmarł w aucie Straży Granicznej. I to już było w listopadzie ubiegłego roku. I co? Nie ma żadnego dochodzenia. Nie, jest dochodzenie. Jest dochodzenie. Prowadzi prokuratura w Ostrołęce. Ale kto ty w Polsce wie? No ja mu powtarzam, a gdy po raz pierwszy, bo to już za tej nowej władzy, po raz pierwszy na taki pogrzeb przyjechała ekipa TVP. Nie było innych ekip, przyjechała ta ekipa. Oni chcieli mnie nagrać wcześniej, żebym im udzielił wypowiedzi. Ja powiedziałem, nie udzielę wam wypowiedzi. Ale w trakcie mojej przemowy nad grobem zwróciłem się do kamery TVP i powiedziałem też o tym, dlaczego ten chłopak umarł, w jakich okolicznościach. Oni dali migawkę z tego pogrzebu, ale oczywiście nie powiedzieli, dlaczego on umarł. Że zmarł w aucie Straży Granicznej, że Straż Graniczna woziła go po tym pograniczu kilka godzin, nie wzywając pomocy, a gdy już zmarł, zaparkowali sobie pod hotelem w Białowieży i wtedy zadzwonili po karetkę, która przyjechała do trupa. Ja zadawałem pytania w jego sprawie, bo nieoficjalnie dotarłem do informacji, o czym już też moim widzom mówiłem, że miało to wyglądać tak, że ten chłopak gdzieś był uwięziony, utknął na jakichś bagnach, że funkcjonariusze mieli kazać jego dwóm towarzyszom wyciągnąć go z tego bagna, wrzucić do bagażnika. Tych towarzyszy chwilę później wywalono na Białoruś, a z tym w bagażniku jeżdżono. I ja zapytałem o to, chcąc uzyskać potwierdzenie bądź zaprzeczenie, czy rzeczywiście tak było. I Straż Graniczna i prokuratura odmówiły mi udzielenia odpowiedzi na te pytania właśnie, o te okoliczności. I media o tym nie mówią. I nie ma. No oczywiście chwała prowadzącemu w TVN24, który tam dopytywał, tak, o te deklaracje, to są te pushbacki, czy nie ma. Ale to poszło w świat i w trakcie tej wypowiedzi nie było takiej kontry, nie było po prostu wypowiedzi, że hello, ten polityk manipuluje, okłamuje polskie społeczeństwo w szczycie oglądalności. Widz został z takim przeświadczeniem, no za Tuska to jest w ogóle, no i to jest to takie przypinanie uśmiechnięte te pushbacki teraz, tak? No tak to wygląda. No, te pushbacki są uśmiechnięte, mają twarz pana wiceministra Duszczyka, od wczoraj też twarz pana Cezarego Tomczyka, który mówi, że wywózek nie ma, znaczy pushbacków. No podobnie tak zaprzeczała Anna Michalska, którą schowano, która cały czas pracuje. A Straż Graniczna, o czym donosiła niedawno Gazeta Wyborcza, zawierzyła tutaj całą siebie Matce Boskiej.
Wszyscy ci odpowiedzialni tutaj za to, co się działo na pograniczu, łącznie z generałem Jakubaszkiem, przeniesionym na inną parafię do Śląska, brali w tym udział i alleluja i do przodu. I czyste sumienie wyspowiadane możemy dalej wywalać. No to jest po prostu paranoja jakaś. Ja przepraszam za te emocje, ale tak to wygląda. Janko, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia i Na pewno. trzymam kciuki, zdrowia i w ogóle też dziękuję i na pewno myślę, że Karolinie Mazurek też pomogło to, co powiedziałaś o tym, że ty się nie załamujesz, że ty idziesz dalej, tak? Tak. A nasz program zakończymy apelem do premiera Donalda Tuska, apelem, w którym bierze udział m.in. Mirek Miniszewski, który powiedział, dlaczego zagłosował na ten rząd. Bo wiedział, że dalej będą już obozy koncentracyjne, a że Mirek dobrze mówił, to potwierdzili w swoich wypowiedziach w telewizji Republika m.in. Jan Pietrzak. Co za moment usłyszycie. Dziękuję, Janko, serdecznie. A wam wszystkim do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze pozostańcie przez moment z nami. Do zobaczenia, Czesienko. Moją jedyną motywacją do tego, żeby głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuchofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów właśnie dołączyli Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Dawid Weisbrot, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Basia Esz,
a w taki sposób wspierają mnie również. Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Ewa Wdowiak, Marta Wieszczycka, Magda Czarkowska, Magdalena Klemensowicz, Anula Dmytruszyńska, Katarzyna Szatyłowicz, Gosia Drozd, Agata Bonenberg, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Anita Głowińska, Magda Górak, Iza Brodnicka, Justyna Rochon, Michał Słowik, Wojtek Trzciński, Katarzyna Mielec, Mirosław Rybałtowski, Marek i Magda z Torunia, Kryśka Zdziechowska, Joanna Przewłocka, Wojtek Buczyński, Magda Zielińska, Karolina Górecka, Tomasz Czech, Anna Oryńska, Marita Adamska, Ewa Schmidt-Mendoza, Maciej Jasiuczenia, Wiola Hitro, Anna Domanowska, Andrzej Klos, Ludmiła Śliwieńska, Anna Mazan, Małgorzata Majewska, Mateusz Myśliwski, Monika Uziębło, Ania Rabczyńska, Agnieszka Laska, Dorota Gabała, Zofia Malcher, Agata Sulikowska-Dejena, Ola Okońska, Katarzyna Pasek, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Hubert Zadrożny, Dariusz Grochal, Paweł Podkościelny, Tomasz Niechoda, Basia Andrysiak, Tomasz Białecki, Magdalena Babral, Marta Sikora, Kasia Kruszewska, Adhina Jędrzejczyk, Aga Lys, Wioletta Wojtasiak, Marta Białobrzeska, Piotr Dąbek, Agnieszka Grondas, Iwona Skoneczna, Agnieszka Wolska, Blandyna Domagała, Małgorzata Pietrowska, Irma Czerwińska, Gosia Adamczyk, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Bartosz Romanek, Ewa Tarasewicz, Marcin Pyrzyk, Wawrzyniec Mąkinia, Aleksandra Lipowska, Katarzyna Więciorek, Basia Madej, Agnieszka R. Jobda, Marta Leśniak, Sandra, Joanna Poziemska, Agata Drummond, Marlena Fatyga, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Joanna Karbowska-Bebel, Anna Mrowiec, Bogna Badowiec, Dawid Weisbrot, ABCD, Olga Łojewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Dorota Lubiewska, Jacek Chlebowski, Joanna Tyszczuk, Jakub Bielikowski, Hanna Kotowska, Maria Szyszko, Genowefa Nowak, Maciej Żurek, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Helena Szlezak, Krystyna Kozioł, Anna Kopydłowska, Dariusz Dudojć, Jolanta Malinowska, Błażej Marciniak, De Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Kasia Skakki, Joanna Niebieszczańska, Bożena Nowak, Piotr Szyndlarewicz, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Anita Poddębniak, Marcin Pankał, Stanisław Choeft, Anna Pasikowska, Krystyna Lasota, Agnieszka Będkowska, Jadwika Jędryjas, Jolanta Tomczak, Marzena Jaszczak, Marzena Potepa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Maciej Śliwa, Jola Barabasz, Adam Drabent, Katarzyna Dąbek, Krzysztof Dziedzic, Jacek Czernik, Tomasz Szczechowiak, Alina Geniusz-Siuchnińska, Andrzej Marszałek, Tomasz Zduński, Dorota Podgórska, Beata Sujka, Piotr Celiński, Katarzyna Frejlichowska, Anna Dormajer, Andrzej Dunaj, Ścibor Zawiślak, Stanisław Baran, Marek Durski, Anna Langowska, Robert Wieckowski, Maria Noska, Urszula Keczma, Adam Czarny, Łukasz Kostka, Janusz Bójko, Paweł Smater, Agnieszka Kurzyńska, Wiesława Grecka, Basia Esz, Beata Walatek, Teresa Fulbiszewska, Agnieszka Barszczewicz, Maria Antolak, Ewa Szczepankiewicz, Adam Myk, Janusz Gierucki, Dariusz Cygert, Tobi, Majka Duczko, Agnieszka Wrzaskowska, Anna Guzek, Karol Stańczyk, Anna Smenda, Arkadiusz Malewicz, Małgorzata Kłoszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Staszewska, Witold Ściślak, Miszka Otlowski, Jerzy Machnikowski, Arwo Pole, Maciej Reputakowski-Madej, Beata Piechocińska, Paweł Paceński, Patrice Senekal, Michał Kowalówka, Mateusz Wojak, Barbara Joanna Mrozińska-Badura,
Karolina Baca-Pogorzelska, Lelek z 200, Danuta Dowiat, Gabriela Wiktorowicz, Krzysztof Mleczek, Robert Gola, Julita Białobłocka, Małgorzata Maj, Andrzej Rożdżeński, Ewa J.P., Katarzyna Szastok, Klara Półmrok i Iwanka Sudek. W ostatnim czasie jednorazowymi wpłatami na portalach Subpi i Buy Coffee wsparli mnie Maria Duczko, Luiza Schubert, Ewa, Danuta Rakowska, Marzena Podurgiel, Urszula Onichowska, Maciek Tarmas, Luba, Jadwiga Lewczuk. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.